Długo czekałem na premierę nowego Lumixa GH6 i wreszcie mam go w swoim plecaku. Dlatego chcę podzielić się moimi wrażeniami, bo miałem okazję pracować na nim już na kilkunastu ślubach. Zacznę od ergonomii i tego, co widać na zewnątrz. Grip w przypadku tej kamery jest bardzo dobry, szczególnie dzięki dość ostro sprofilowanej krawędzi po prawej stronie body. Niestety w moim przypadku GH6 leży w ręce gorzej niż poprzednik, ale to ze względu na moje małe dłonie i krótkie palce oraz fakt, że samo body jest po prostu większe. Jeśli chodzi o wejścia, tak jak wcześniej w GH5 mamy wejście mikrofonowe, słuchawkowe, pełnowymiarowe HDMI oraz USB-C. Jeśli chodzi o sposób zapisu, to mamy również dual slota, natomiast zamiast dwóch slotów SD mamy jeden slot na cefasty i drugi na SD. Z nowych rzeczy mamy odchylany obrotowy ekran, gdzie w przypadku GH5 był tylko obrotowy. Ekran, z którego korzystam w większości czasu, chociaż przy wyjątkowo mocnym świetle i na parkiecie zdarza mi się przełączać na wizjer. Dodatkowo ze zmian mamy widoczny wentylator, dodatkowy przycisk do nagrywania, z którego chyba nigdy nie skorzystałem, bo lewą ręką zawsze ostrzę, jeden przycisk menu funkcyjnego, po którego wciśnięciu otwiera nam się menu z 12 miejscami na przypisanie sobie funkcji, jakie sobie wybierzemy. Dodatkowo w oczy rzucają się delikatnie czerwone elementy i trochę bardziej kanciasty design, który całkiem do mnie przemawia. Panasonic dorzuca dedykowany przycisk, który otwiera menu z ustawieniami audio, to też na plus. Tyle z zewnątrz, natomiast najważniejsze kryje się w środku, a w środku mamy kilka mega fajnych rzeczy. Najistotniejsze dla mnie to nowy sensor o rozdzielczości 25,2 megapiksela, szybki, bo pozwala nagrywać 4K do 120 klatek na sekundę i 5.7K do 60 klatek na sekundę. Dla mnie największymi zaletami tego sensora są świetne kolory i jest tu widoczny progres względem GH5, co możecie zobaczyć na ujęciach porównawczych. Dopóki nie zostawiłem obok siebie identycznych kadrów, nie wiedziałem, że różnica jest aż tak duża. Materiał z szóstki koloruje się lepiej i można ciągnąć go w postprodukcji bardziej, co pozwala nam na większy margines błędu w trakcie nagrywania. Szczególną różnicę widać między plikami 10-bitowymi a 8-bitowymi. Dla porównania materiał 8 bit 50 fps 4K z GH5 i 10 bit fps 4K z GH6. W GH6 mamy też poprawę jakości na wyższych czułościach. Jako że wrażliwość na szumy każdy ma inną, ciężko obiektywnie ocenić, jaki poziom szumów jest akceptowalny, bo dla każdego ta granica będzie leżeć gdzie indziej. Dla mnie w przypadku GH5 ostatecznością było ISO 3200, natomiast wiedziałem, że już przy tej czułości raczej nie będę zadowolony z obrazka. W przypadku 6 3200 jest dla mnie jak najbardziej ok, a w ciężkich warunkach zdarzało mi się nawet kręcić ISO do 4000. Od kiedy mam GH6, wszystko kręcę w 4K w 50 klatkach w 10 bitach. W przypadku kręcenia ślubów nie wchodzę na wyższe rozdzielczości ani klatkarze, a dla osób lubujących się w slow-mo możliwość zapisu 4K 120 fps umożliwia zrobienie naprawdę fajnych ujęć. Dla przykładu porównanie wystrzału konfetti w 25 klatkach, w 50 klatkach i 120 klatkach na sekundę. W GH6 mamy ulepszony tzw. IBIS, czyli In-Body Image Stabilization. Stabilizacja w GH5 była świetna i spowodowała, że zacząłem pracować praktycznie w 100% z kamerą w ręku, a w GH6 jest jeszcze lepiej. Markowanie ujęć ze slidera, a nawet ala gimbalowych przejść przy odrobinie wprawy jest zupełnie możliwe. Ja osobiście nie wyobrażam sobie pracy na weselu z kamerą bez stabilizacji. Nie jestem fanem klatek i rigów, dlatego w tym aspekcie GH6 jest moim bardzo dobrym ziomkiem. W przypadku zasilania GH6 mamy do czynienia z nową baterią. GH6 niestety połyka baterię szybciej niż GH5, ale bardzo fajnie, że stare baterie z GH5 będą pasować również do nowego body. Nie będą jednak w stanie nagrywać filmów powyżej 60 klatek i w większych rozdzielczościach takich jak 5.7K. Jeśli chodzi o autofokus, to ciężko mi się wypowiadać, bo od zawsze ostrzę manualnie. Mimo to zdecydowałem się pożyczyć obiektyw z autofokusem i zrobić krótki test. Jedyny minus, jaki do tej pory zauważyłem, to to, że przy kręceniu pod ostre światło na obrazie czasami pojawiają się poziome pasy, ale z tego co wiem, Panasonic już pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. W bardzo krótkim czasie zaprzyjaźniłem się z GH6 i myślę, że na dłuższy czas zostanie ze mną i uda mi się na niej zrobić przynajmniej tyle filmów, ile na starej, dobrej GH5.